fajnie umieć nazwać to, co się robi, ale w wypadku tej opowieści jestem całkowicie zagubiony, dlatego że mam tu do czynienia z samymi kontrastami i tak jak mówię, to jest historia realistyczna i metafizyczna. Ona jest i prawdziwa, i całkowicie wyśniona. Północ Anglii, morze, bardzo zimna, okrutna przyroda i wystawiony na to wszystko człowiek, gdzie wszystkie relacje są okrutne i twarde. I dochodzi do dramatycznego wypadku, w którym ginie chłopiec. I nie ma żadnej pewności, co się tak naprawdę wydarzyło. Niemniej cała miejscowość uważa, że Grimes jest winny. I teraz piętno mordercy zawisa nad głównym bohaterem. Musi być po prostu wyraźnie ty gnoju, dziecko dotknąłeś, dziecko leży i tak dalej, po prostu i nie chcemy cię znać. I to jest furia, dobra? Czyli on nie patrzy, mamy tą samą temperaturę, a na końcu jest film. I jeszcze raz przypominam, wychodząc, sąd mówi niewinny, my tu wrócimy. Świat, który budujemy na scenie, jest pewną metaforą ułożonej struktury społeczności kontra dryfująca jednostka. Mamy do czynienia z przestrzenią morza, na której są ustawione kładki drewniane. To są pomosty, które się poruszają po osi X, Y. One się łączą, rozłączają według potrzeb, czyli otwierają przestrzeń dla domu, czasami znikają i tworzą po prostu otwartą przestrzeń morza. Wyjedź na chwilę tym pomostem, bo chcę zobaczyć być może bez niego. I to jest prosta opowieść. Mamy morze i ląd. Niemniej projekcje wniosły na scenę jakby żywioły, które są niemożliwe do pokazania, ale te żywioły są w muzyce. I bardzo cieszę, że udało nam się zobaczyć wiatr, wodę, sztormy, całą tą otchłań, która nas wciąga i porywa. Gdzieś tutaj wracam do swoich korzeni, które są dla mnie zawsze jakby najważniejsze, do kina, który potrafi w ciągu sekundy wyczarować świat dużo większy i szerszy niż racjonalna scena. Język muzyczny tej pierwszej opery Brittena jest niebywale przystępny. Właściwie to jest kilka arii takich typowych operowych, a większa część tej opery soliści śpiewają quasi recitativo. W związku z tym ta akcja bardzo wartko muzycznie się toczy. Prośba, jak kończycie frazy, na przykład w drugim rzędzie, para, param, ściągajmy tę nutę, dobrze, tam gdzie jest kropka, taram, param, krócej, bo jak ona zostaje taka ta ra, leci taki ciężar pezantny. Proszę Państwa, proszę już zejść ze sceny, będziemy zaczynać. Będzie od samego początku. Gramy akt pierwszy od samego początku opery. Od początku. Peter Grimes is a fisherman living in a small community, probably with difficult family history, one would imagine. This would explain his difficult behavior and attitude within the society, the small community that he lives within. Peter Grimes mówi bardzo prosto. Ja jestem stąd, to są moje korzenie, to jest moje miejsce. Niemniej ten świat odwrócił się od niego i jego najprostsze marzenie, takie, żeby mieć dom, żeby ożenić się z Ellen, żeby mieć dziecko, staje się czymś nieosiągalnym i niemożliwym. Ta figura, która wydaje się pozornie sentymentalna i prosta, urasta do rangi jakiegoś absolutu, który jest szalenie odległy od nas. And the more he tries to find that, the further away it slips away. When we become desperate and we push, we become tight. When we become tight, we block. My oglądamy historię człowieka, o którym też można powiedzieć rzeczy sprzeczne. Z jednej strony ma trudny charakter, można powiedzieć, że on jest momentami brutalny, on jest przemocowy. Z drugiej strony to jest postać szalenie delikatna i wrażliwa, bo Britten dał mu muzykę, która jest muzyką ewidentnie świadczącą o jego prawości i jego szlachetności. What people show and what they are is two different things. That probably what sets Grimes. He's probably one of the more honest people in that sense.
Trzeba powiedzieć, że Britten wraz ze swoim librecistą doskonale narysowali różnorodne ludzkie charaktery. From religious people, from fellow fishermen, Bulstrode, and of course we have the village hypocrite. He wants to fit in. I mean, his mistake is he wants to fit into a community and a system that he will never fit into. Ta sytuacja opowiada właściwie o tym, co się wydarza bardzo często. Znaczy mamy do czynienia z wykluczeniem, z ostracyzmem, z pewnego rodzaju jakby okrucieństwem ludzi, którzy wyrzucają jakby innego poza obręb swojej wspólnoty. Tego rodzaju postępowanie przynosi zysk, dlatego że społeczeństwo, które niszczy ludzi, wyrzuca poza swój obręb, umacnia się tą ideą wspólnego wroga i wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie to, że to jest po prostu nikczemne, podłe. Ta nienawiść dzieli, ale ona do nas wszystkich wróci. I tak rozumiem główne ostrze jakby Petera Grimesa całej tej opowieści, gdzie mamy do czynienia z wyrokiem i z figurą po prostu kozła ofiarnego. Jest taki punkt docelowy całej opowieści, gdzie Grimes jakby wychodzi ze spektaklu, staje na zewnątrz widowni i ogląda sam siebie w takiej dziwnej, onicznej scenie, który zostaje pożarty przez tą społeczność. Społeczność pożera kozła ofiarnego i to jest element rytuału, który czyni nas silnymi i zwartymi. I to jest rzecz przerażająca, dlatego że rzeczywiście ten rytuał od wielu wieków działa, on jest ludziom jakby bliski, on nas spaja, a z drugiej strony jest rytuałem jakby niemożliwym do zaakceptowania. I widzimy chwilę potem, jak realistycznie umarł Grimes, ale w jego wyobrażeniu on został po prostu rozszarpany. To jest coś takiego, co było w filmach Kieślowskiego. To jest realizm, który jest prześwietlony czymś więcej. To czymś więcej tutaj to jest to morze, które jest domem, które przynosi dary, żywi nas, równocześnie przynosi nam śmierć i zniszczenie. To jest najwyższe dobro i najwyższe zło. Mnie szalenie fascynują utwory, w których kompozytor nie boi się kończyć ciszą. Bo w muzyce właśnie cisza jest najpiękniejsza. Ale po to, żeby ta cisza na człowieka wywarła wrażenie, no to właśnie dzieją się wcześniej sztormy. It's very clear Mariusz has the deepest sympathy for this character. I think Britain would be very pleased and touched by it. Nie mamy prostej opowieści o tak zwanym dobrym czy złym człowieku, tylko o człowieku ułomnym, pękniętym, który jest tak samo dobry, jak każdy z nas, jest tak samo zły. Nie ma wątpliwości, że to jest jego wina. I nie ma też wątpliwości, że został skazany niesłusznie.